Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie na moim kanale. Jeśli jeszcze mnie nie znacie, to ja nazywam się Kinga i od 4 lat na Instagramie dzielę się z Wami moją drogą w poszukiwaniu własnego stylu i budowania mojej garderoby totalnie od zera. Dzisiejszy film to z kolei jesienne nowości, które w ostatnim czasie pojawiły się w mojej szafie i totalnie skradły moje serce. Część z nich to oczywiście moje zakupy własne, część pochodzi ze współpracy z różnymi markami i jak zawsze pojawią się też tutaj propozycje stylizacji poszczególnych elementów, a wszystkie linki znajdziecie w opisie do tego filmu. Żeby było łatwiej, nowości podzieliłam sobie według marek i zaczynamy od KOS i tego obłędnego kaszmirowego swetra w ciemnogranatowym kolorze. KOS co roku w takim jesienno-zimowym sezonie wypuszcza trochę taki flagowy model swetra, który pojawia się później w ciągu sezonu w kilku różnych kolorach. I to jest właśnie ta perełka. Sweter, słuchajcie, ma lekko oversize'owy krój. Ja mam swój standardowy rozmiar S. No i tak jak widzicie, jakby on jest na tyle luźny, że ja zmieszczę sobie pod niego spokojnie też t-shirt z krótkim rękawkiem, ale też mieszczę spokojnie ten sweter pod płaszczem czy trenczem. I on też nie robi takiego efektu wyciągniętego swetra, worka, takiego niechlujnego trochę. Rękawy tutaj są szerokie, zakończone delikatnym ściągaczem. Skład to oczywiście 100% kaszmir, więc sweter jest ciepły, delikatny i przyjemny. Ja w sumie noszę go bardzo intensywnie już jakoś od połowy września, więc naprawdę polecam z całego serca. Stylizacyjnie najczęściej łączę go z takimi szerokimi spodniami z kantem, w takim granatowym total looku, ale też jak najbardziej z niebieskimi jeansami i obie te opcje są jak najbardziej super. Jest tylko jeden haczyk przy tym swetrze. On się obrzydliwie szybko wyprzedaje. W tym momencie on jest dostępny bodajże w 4 różnych kolorach i dosłownie wczoraj sprawdzałam nowość w brązie. Była pełna rozmiarówka. Dzisiaj zerknęłam i został już tylko XS. Ale moim zdaniem to jest taki element, na który naprawdę warto jest się trochę przyczaić, zapisać się do powiadomień i po prostu zainwestować, no bo to jest taki zakup zdecydowanie na lata. Kolejny element i moje najnowsze odkrycie, czyli polska marka Thalia. I powiem Wam szczerze, że jestem naprawdę zaskoczona i trochę zawiedziona, że trafiłam na tą markę dopiero teraz. Historia jest taka, że w zeszłym roku kupiłam sobie w sieciówce taką misiową kurtkę, takie wiecie, typowe teddy w kolorze jasno-brązowym, oczywiście z poliestru, no bo w ogóle nie byłam też pewna, czy ten fason faktycznie będę nosić, czy on mi się sprawdzi w szafie. Okazało się, że to jest w ogóle jeden z moich ulubionych modeli na jesień i zimę, tylko niestety potem miałam ogromny problem ze znalezieniem takiego modelu właśnie w dobrym składzie. I tak dotarliśmy do absolutnej perełki, czyli kurtka Jimmy w przepięknym czekoladowym odcieniu. Tutaj mamy 70% wełny w składzie i podszewkę 100% wiskoza. Wiesz, to jest spełnienie marzeń, prawda? To jest kurtka o kroju bomberki, taka trochę modowa, luźna, zakończona ściągaczami w pasie i przy rękawach. Ma też nawet taki malutki kołnierzyk, który spokojnie można sobie podnieść do góry, żeby się troszkę osłonić od wiatru, plus 2 kieszenie zewnętrzne. No i muszę przyznać, że ten kolor w ogóle, ta czekolada i ta faktura, taka bukle na żywo robią mega wrażenie i mega fajny efekt stylizacji. Mam wrażenie w ogóle, że ta kurtka pasuje mi do wszystkiego i najchętniej nosiłabym ją teraz ze wszystkim, ale na początku szczególnie spodobała mi się w połączeniu z takimi ciemnymi jeansami, loafersami i nawet sneakersami w takiej opcji nieco bardziej sportowej. Następny element z marki Thalia i w sumie mogłam już od początku dodać, że tu będą same brązy od nich, bo mają tak przepiękne odcienie. No i moja obsesja na punkcie brązu trwa w najlepsze i w sumie nie zamierzam nikogo za to przepraszać. Kocham brąz, sorry not sorry. To jest, słuchajcie, świetna, ocieplana bluza w bardzo podobnym odcieniu czekolady do tej kurtki. Ja ogólnie najbardziej lubię takie proste, totalnie minimalistyczne bluzy, które można nosić oczywiście w takim sportowym wydaniu, ale też spokojnie w takich bardziej casualowych zestawach. Skład tutaj to jest 90% bawełna i na zewnątrz mamy coś innego, taką strukturę typu skin peach, czyli z takim bardzo delikatnym meszkiem. Ona jest taka miękka i przyjemna bardzo w dotyku. Do tej pory najbardziej w sumie noszę ją z takimi niebieskimi, klasycznymi jeansami z prostą nogawką. Ona bardzo ładnie podbija takie błękitne odcienie. Widzę tu bardzo duży potencjał w ogóle w tej bluzie. Wydaje mi się, że będzie mi się świetnie sprawdzała tej jesieni, więc na pewno jeszcze dam znać. Kolejny element to już może trochę na zaś, ale ja jestem strasznym zmarzlukiem, więc nie przejdę obojętnie koło szalików i czapek, nie ma takiej opcji. Czaiłam się w ogóle w Thalia właśnie taką piękną, czekoladową balaklawę, bo to jest takie okrycie głowy, które najlepiej sprawdza mi się właśnie jesienią, ale niestety czekam, aż wróci na stan, także na ten moment wybrałam dla siebie czapkę Bibi, również w takim czekoladowym odcieniu. W składzie
składzie mamy tutaj 85% wełny merino i 15% alpaki. Moim zdaniem ta czapka leży bardzo ładnie. Jest dość gruba, więc nie będzie też przez nią tutaj tak hulał wiatr. No i jest bardzo przyjemna w dotyku, nie gryzie, więc to jest ogromny plus przy tego typu czapkach. Plus na stronie znajdziecie też szalik do kompletu, więc można sobie to ładnie zestawić. Same plusy, zero minusów. I ostatni produkt z Thalia to czekoladowe body typu 2 w 1. I powiem Wam tak, ja nigdy nie byłam wielką fanką body, ale chyba dopada mnie trochę starość, bo ostatnio zaczęłam doceniać, że po prostu mam jesienią zakryte plecy i nic mi nie wieje po lędźwiach. Niestety true story. To body ma słuchajcie ogromny plus, czyli jest faktycznie dwustronne, czyli możemy je nosić z okrągłym, klasycznym dekoltem, albo odwrócić i mieć dekolt w V. No i nie ma też tutaj żadnych takich metek przytych w środku, więc tak naprawdę to nie będzie nigdzie widać, że to body jest, nie wiem, tył naprzód czy coś w tym stylu. I chciałabym jeszcze dodać słowo o jakości w ogóle w marce Thalia, bo jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona wykonaniem wszystkich tych produktów. Nie ma tu żadnych wystających nitek, żadnych niedoróbek, naprawdę jakość dziewczyny jest top. W tym body natomiast mamy w składzie 93% wiskozy i 7% elastanu. Zwróćcie uwagę, że ono jest naprawdę bardzo mocno przylegające. Ja pod spodem mam taki topostanik ze Skims, a wciąż nic mi tutaj nie prześwituje, nic się nie odznacza. Naprawdę jest taka bardzo ładna, przylegająca struktura. Przechodzimy do kolejnej marki i jeśli już trochę mnie znacie, to wiecie, że nowy sezon oznacza nową torebkę z marki Songmont. Jestem w ogóle ogromnie dumna, że już od ponad 3 lat w sumie współpracuję z tą marką i że mogę dalej szczerze naprawdę polecać ich produkty, które do tej pory testowałam. I uwaga, tym razem po raz pierwszy udało mi się ogarnąć dla Was bezterminowy kod rabatowy od marki. Mamy 12% rabatu i darmową dostawę bezterminowo, więc korzystajcie śmiało. Natomiast model, który wybrałam dla siebie na jesień, to torebka Gather w takim jasno-brązowym zamszu w rozmiarze najmniejszym w sumie chyba jaki jest. I generalnie torebki Songmont są zawsze mega przemyślane pod kątem użytkowania. Tak jak wiecie, kupicie sobie torebkę i po jakimś tam czasie okazuje się, że o fajnie, gdyby tu była jeszcze jakaś tam zapinana kieszeń albo jeszcze coś takiego zewnętrznego, żeby coś tam wrzucić, to tutaj w tych torebkach ktoś już za Was o tym pomyślał. Naprawdę, dosłownie zawsze tak jest. Ta konkretna torebka to taka idealna w ogóle codzienna opcja. Ona mieści notesy, butelkę z wodą, takie naprawdę podręczne rzeczy. Ma bardzo wygodne zapięcie i uchwyt do ręki. No i oczywiście, jak to w Songmont, jest opcja dopięcia długiego paska. Co ciekawe, w ogóle sam model był inspirowany takimi sakwami, które noszono w karawanach na pustyni. I moim zdaniem tutaj to faktycznie widać. Ona jest troszkę takim workiem, ale takim uroczym workiem, takim woreczkiem. Kolejny element i wracamy już do ubrań. No i to chyba najlepsze w ogóle jeansy, jakie ja kiedykolwiek znalazłam w H&M. Od ubiegłej zimy, słuchajcie, marzył mi się taki fason z wysokim stanem i lekko rozszerzoną ku dołowi nogawką, taki trochę typu flare, plus szukałam bardzo konkretnego, idealnego odcienia ciemnego granatu. I szczerze, nigdy bym nie przypuszczała, że znajdę właśnie taki model w sieciówce i jeszcze w tak dobrej cenie. Te jeansy mają 97% bawełny, kolor na żywo jest, słuchajcie, przepiękny, a krój tak korzystny, że ja dosłownie w tym tygodniu nosiłam tylko te jeansy i do tego codziennie budziłam się rano z kilkoma nowymi pomysłami na stylizację na te spodnie. Poza tym, taki ciemny odcień jeansu jesienią i zimą wygląda mega elegancko. Możecie je połączyć oczywiście z marynarką, ze swetrem, z loafersami, botkami, ale też z białą albo błękitną koszulą i w każdej tej opcji będziecie wyglądały naprawdę petarda. Następna rzecz z H&M to, uwaga, kozaki. Przepiękne, zamszowe, brązowe kozaki. Ja ogólnie mam taki problem, że nie jestem wielką fanką kozaków. Nie mam też z nimi takiego ogromnego doświadczenia i po prostu do tej pory zawsze mi było jednak trochę szkoda wydać, wiecie, około 1000 zł gdzieś na takie porządne, skórzane kozaki, których nawet nie jestem pewna, czy będę je nosić, czy ten model będzie mi odpowiadał. Więc niestety to jest sztuczność. Tutaj muszę Was uprzedzić, ale buty są mega wygodne, bardzo dobrze wyprofilowane i jestem w stanie naprawdę szczerze polecić. No i są w korzystnej cenie. Obsas tutaj, słuchajcie, jest niski, bardzo dobrze wyprofilowany, taki lekko prostokątny, więc but jest na maksa stabilny. Dodatkowo cholewka nie jest też przylegająca, więc ten fason po pierwsze wygląda świetnie z takimi długościami midi typu spódniczki czy shorty, ale można też je spokojnie nosić w takim wydaniu, które lubię najbardziej, czyli pod
spodnie z szeroką nogawką. I to jest sobie mój ulubiony trik na jesień i taką wczesną zimę, o którym już na pewno kiedyś tutaj też wspominałam. No bo macie po prostu taką wysoką cholewkę do kolana pod tymi spodniami, która ogrzewa Wam jednak łydkę. A do tego nie musicie zakładać właśnie rajstop, bo nic Wam dzięki tej cholewce tak nie podwiewa też pod te szerokie nogawki. No i do tego ten but, przez to, że ma taki nosek w kształcie zaokrąglonego kwadrata, nie zadziera się tak ten nosek, jak takie buty w szpic. No i on pięknie też wydłuża nam nogę właśnie również w stylizacjach z jeansami. Trochę mi wstyd, a trochę wcale nie, bo kolejny element to mój pierwszy zakup z Zary od jakichś 2-3 lat. I jest to, słuchajcie, krótka kurtka w kolorze khaki. Jakiś czas temu obiecałam sobie, że już nigdy nie kupię wiralowej kurtki z Zary. To się zawsze źle kończy. Po chwili te kurtki są w ogóle wszędzie i mnie bardzo denerwuje, że widzę je praktycznie na każdej dziewczynie na mieście, ale w tym roku zrobiłam trochę taki mały twist, bo wybrałam bardzo świadomie model, który podobał mi się w zeszłym roku w kolorze khaki i on właśnie wtedy był wiralem, a w tym roku głównie dziewczyny rzuciły się na tę kurtkę w odcieniach brązu. Generalnie jestem zadowolona z tego zakupu, bo ja mam już w szafie bardzo dobrą bazę właśnie taką sezonową, typu dobrej jakości trench, puchówka z pierzem, więc taki model z poliestru czy innej sztuczności jest u mnie takim dodatkiem. To nie jest element bazowy mojej szafy, on jest po prostu takim modowym akcentem, który ma fajnie podkręcić moje basicowe stylizacje. Na żywo ten odcień khaki, słuchajcie, jest przepiękny, krój jest mega ciekawy, tylko ona wypada dość oversize'owo, więc brałabym zdecydowanie swój rozmiar albo nawet o jeden mniejszy. Struktura tej kurtki jest taka miękka, a la zamsz, ona imituje zamsz po prostu. No i jest mega przyjemna w dotyku i to jest dokładnie taka rzecz w ogóle, którą można narzucić na taki mega prosty look i on po prostu bardziej wygląda jak taka skompletowana, fajna stylizacja, a nie właśnie tylko takie basiki narzucone na siebie na szybko. Może ciężko w to uwierzyć, ale ja szukałam takich bardzo konkretnych granatowych spodni i marynarki w biały, delikatny prążek dosłownie 2 lata. 2 lata. I słuchajcie, koniec końców z pomocą przyszło mi Lily Silk. To jest też marka, z którą ja współpracuję już od kilku lat i na początku po prostu byłam faktycznie bardzo zadowolona z ich jakości i modeli, ale mam wrażenie, że w ciągu ostatnich 5 i 6 miesięcy coś się zmieniło jeszcze na plus, ponieważ pojawiają się u nich takie ciekawsze, bardziej modowe fasony, a jakość wciąż jest bardzo, bardzo zadowalająca. A w sumie zadowalająca nawet złe słowo, ona jest po prostu bardzo dobra. To mówię z perspektywy rzeczy, które faktycznie noszę, użytkuję, piorę, prasuję już od tych kilku ładnych lat i nic się z nimi nie dzieje. Ale dzisiaj chciałam Wam szczególnie pokazać właśnie te spodnie w prążek. One mają bardzo wysoki stan i szeroką nogawkę na takiej całej długości. Ja mam 172 cm wzrostu i u mnie zwróćcie uwagę, że właśnie ta nogawka tak ładnie się układa wciąż nawet na płaskich butach. To będzie bardzo fajny model dla wysokich dziewczyn. I co ciekawe, ja najbardziej lubię je nosić w takim totalnie luźnym, casualowym wydaniu. Lubię sobie zakładać pod spód teraz oversize'owy biały t-shirt, do tego baleriny i na przykład właśnie ten duży granatowy sweter z Kosa. I to jest taki niewymuszony look, który wciąż wygląda bardzo modowo i schludnie. I druga rzecz z Lily Silk to granatowy sweter z kołnierzykiem. I słuchajcie, taki fason prześladował mnie na Pinterestie już chyba jakiś dobry rok. Widziałam takie swetry dosłownie wszędzie i miałam wrażenie, że to jest to, czego w mojej szafie brakuje. Testowałam też wcześniej bardzo podobny model z Massimo Dutti, który upolowałam gdzieś na Vinted, ale to niestety nie było to. Tutaj z kolei mamy 97% baby cashmere, więc ten sweter jest leciutki i miękki jak chmurka. Do tego ma taki idealny, luźniejszy fason i jest zakończony lekkimi ściągaczami też na rękawach i w pasie. Tutaj wszystkie te guziki są rozpinane, więc pod spód w ogóle możemy spokojnie zmieścić na przykład biały tank top albo klasyczny taki prosty t-shirt i wciąż bardzo ładnie to się układa, ten kołnierzyk taki wywinięty bardzo ładnie wygląda. Stylizacyjnie z kolei on genialnie wygląda z takimi spodniami z kantem, granatowymi, białymi, brązowymi. To nam wtedy daje taki trochę Grandma Core, tak mi się skojarzyło z Diane Keaton w Lepiej późno niż później, taki Hamptons vibe, ale też świetnie gra z jeansami, zarówno jasnymi, jak i ciemnymi. Oczywiście mówię tutaj o odcieniach błękitu. Na koniec przechodzimy do L37, czyli buty i torebki od polskiej marki. Może już widzieliście w ogóle te produkty, bo ja na Instagramie wrzuciłam taki bardzo, bardzo luźny unboxing, ale wtedy w ogóle zamówiłam buty o 5 rozmiarów za małe, więc nawet nie mogłam ich przymierzyć. Na szczęście bardzo szybko w ogóle dotarła do mnie ta przesyłka już z właściwym rozmiarem butów i były to
takie dziadkowe loafersy. Po przymierzeniu ich na spokojnie mogę też potwierdzić, że one naprawdę są mega, mega wygodne, a po drugie robią tak świetny akcent dosłownie w każdej stylizacji, dzięki właśnie tej plecionej strukturze. Buty są, słuchajcie, wykonane w całości ze skóry. W środku mamy skórzaną wkładkę, ale też, co ciekawe, cała ta plecionka jest od środka też podszyta skórą, więc nic w ogóle tutaj nie prześwituje, nic nie przewiewa. Możemy te buty spokojnie nosić w deszcze, w chłodniejszą jesień, czy później wiosnę, nie ma absolutnie problemu. Ja ostatnio bardzo lubię połączenie brązu i błękitu, więc te loafersy najczęściej do tej pory nosiłam właśnie z jeansami w takim średnio-niebieskim odcieniu, oczywiście w takich brązowych total lookach, ale też właśnie z tymi ciemnymi jeansami indygo z H&M-u, które pokazywałam Wam dzisiaj wcześniej. I na koniec taka wisienka na torcie, czyli właśnie torebka z L37. To jest właśnie torba, która pomieści dosłownie pół mojego dobytku. Jest idealna na co dzień, jeśli zabieracie ze sobą jakieś jedzenie, przekąski, notesy, kalendarze, jak najbardziej świetnie się sprawdzi, ale jedyna uwaga, nie zmieści się do niej laptop, niestety. No też nie wszyscy potrzebują nosić ze sobą laptop, więc myślę, że to nie jest też jakaś tragedia. Na niej jest mega porządne, to jest czarny zamsz i generalnie ta główna kieszeń jest zapinana na takie magnetyczne zapięcie. W środku mamy... małą przegródkę zapinaną na zamek, z drugiej strony mniejszą przegródkę bez zapięcia i usztywniane całe dno. A do tego po boku jeszcze dodatkowe zapięcia, których możemy używać, żeby ta torebka fajnie miała właśnie cały czas ten kształt. Uchwyt z kolei jest taki typowy do ręki, bardzo wygodny, bardzo poręczny, nie mam się tutaj do czego przyczepić. I ostatnio, w sumie dosłownie wczoraj, znalazłam jeszcze dwie przegródki, których trochę gdzieś mi tam z tyłu głowy brakowało. A mianowicie to są tutaj z jednej i z drugiej strony od frontu takie przegródki na całą szerokość torebki, zapinane też na takie małe zapięcie magnetyczne, takie wiecie, żeby wrzucić na szybko jakiś telefon, klucze, coś takiego, coś co musimy mieć pod ręką po prostu. I jeszcze jedna ważna rzecz, to jest w sumie coś, co zauważyła moja obserwatorka, że z obydwu stron mamy jeszcze tutaj takie paski na torebce. Czyli tak naprawdę możemy ją sobie spokojnie też zaczepić o walizkę i ta torebka sprawdzi się też właśnie w podróży, no bo jest pojemna i wiecie, to jest jednak duża wygoda. Dziewczyny na pewno zrozumieją, kiedy możemy sobie tą torebkę spokojnie na walizce postawić i się już niczym nie martwić, nie trzymać niczego dodatkowego w ręce. I tak, kochani, dotarliśmy już do końca moich jesiennych nowości. Dajcie mi znać w komentarzu, który z tych elementów spodobał Wam się najbardziej i może też co chciałybyście zobaczyć na moim kanale, może na przykład jakieś jesienne stylizacje do pracy. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniecie ze mną na dłużej, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to oczywiście bardzo zachęcam i widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Pa!